Cześć, witam po trochę dłuższej niż zwykle przerwie. Dzisiejszy odcinek to kontynuacja opowieści o modelach ze znaczkiem Forda. Poprzednio skończyłem na omawianiu B-grupowego Forda RS200, który niestety musiał zakończyć swoją karierę w 1986 roku. FIA, jak wiecie, wycofała grupę B z rajdów i w 1987 roku walka o tytuł mistrza świata rozgrywała się w samochodach grupy A. Ford jako swoją główną broń wprowadził na trasy odcinków specjalnych Forda Sierrę RS Cosworth. Samochód wyposażony w silnik Cosworth YB, silnik, który był stosowany w bardzo wielu wyczynowych, wyścigowych i rajdowych Fordach. Czterocylindrowa jednostka o pojemności 1993 cm3, turbodoładowana. W wersji, która była stosowana w tym modelu Forda, miał ten silnik około 300 koni mechanicznych i 408 Nm momentu. Napęd był przenoszony na tylną oś i był to w tych latach jeden z nielicznych samochodów klasy A8 napędzany na tył. Większość producentów do WRC skonstruowała już samochody czteronapędowe. Silnik Cosworth YB miał jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę. Było to wyprowadzenie wydechu nie z tyłu, jak to jest w większości samochodów, tylko z boku, po prawej stronie karoserii. Ford zastosował takie rozwiązanie, żeby skrócić długość rury wydechowej, co przyspieszało wyrzucenie spalin, zmniejszało wartość przeciwciśnienia i poprawiało szybkość reakcji i dynamikę turbosprężarki. Szybsza reakcja samochodu na gaz to nie była jedyna zaleta, bo krótszy układ wydechowy to też mniej rur i mniej kilogramów. Kolejną zaletą takiego wydechu były efekty wizualne i dźwiękowe. Kibice uwielbiali te wydechy za charakterystyczny i głośny dźwięk oraz za płomienie, którymi zionął przy każdym odpuszczeniu gazu lub zmianie biegu. Bardziej doświadczeni fani Forda dokładnie wiedzieli, po której stronie drogi się ustawić, żeby dobrze widzieć taki efektowny spektakl. Model, który tu widzicie, to Ford Sierra SR Cosworth grupy A z rajdu Korsyki 1988, sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. W tych barwach ten rajd wygrała załoga Didier Auriol i Bernard Ocelli. Jest to niestety jedyna wygrana w rundzie WRC tego samochodu oraz jedna z ostatnich rund, która została wygrana przez samochód RWD. Konkurencja Forda dysponowała w większości samochodami czteronapędowymi i samochody z napędem na tylną oś nie były zbyt konkurencyjne. Jedyną ich przewagą było to, że miały trochę mniejszą masę niż samochody czteronapędowe. Ten model Forda ważył w wersji rajdowej około 1150-1175 kg. Niestety większość rajdów była na nawierzchni szutrowej i ten samochód nie był już tak bardzo konkurencyjny. Natomiast nie przeszkodziło to Fordowi w wywalczeniu drugiego miejsca w Mistrzostwach Świata Konstruktorów w 1988 roku. Pomimo napędu RWD samochód ten był bardzo popularny i skuteczny w ERC i w mistrzostwach krajowych. W Polsce starsi kibice z pewnością kojarzą Sierrę RS ze wspaniałym kierowcą i wspaniałym człowiekiem, jakim był Marian Bublewicz. Inżynierowie Forda oczywiście zdawali sobie sprawę, że samochody, które mają napęd na jedną oś, będą coraz mniej konkurencyjne na trasach WRC i wszystkie kolejne, które konstruowali do rajdów, to były już samochody z napędem 4x4. Taki napęd posiadał samochód, którego model właśnie widzicie. Jest to Ford Escort RS Cosworth grupy A. Model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Rajd Monte Carlo 1994, model w barwach zwycięskiej załogi François Delcourt, Daniel Gratalu. Samochód ten został homologowany na początku 1993 roku
i od razu stał się jednym z najbardziej popularnych samochodów agrupowych. Absolutna ikona grupy A. Samochód, który w rajdach WRC wygrał 8 rund i niezliczoną ilość rajdów do Mistrzostw Europy i w Mistrzostwach Krajowych. Samochód z silnikiem również opartym o konstrukcję Cosworth YB. Podobnie jak poprzednia Sierra i z równie efektownym bocznym wydechem, który, jak głoszą rajdowe legendy, czasami potrafił lekko podgrzać nieostrożnie wysiadającego pilota. Pojemność 1993 cm3, chociaż niektóre źródła podają, że w Escortach RS miał ten silnik pojemność 1998 cm3. Dlatego postanowiłem to sprawdzić w oficjalnej homologacji, która jest dostępna na stronie FIA. No i okazało się, że w dokumentach homologacyjnych widnieje pojemność 1994,5 cm3, więc trzeba te pojemności traktować bardziej orientacyjnie niż jakieś pewniki. Oczywiście silnik turbodoładowany, moc oficjalnie podawana 300 koni mechanicznych, natomiast wiadomo jest, że te samochody w latach 1995-1996 miały około 330 koni mechanicznych, moment obrotowy 459 Nm. Samochód ważył około 1220 kg i bardzo ciekawa w tym samochodzie jest skrzynia biegów. Bardzo rzadko stosowana manualna skrzynia 7-biegowa. Ford zdecydował się na takie rozwiązanie, żeby zawodnikom łatwiej było utrzymywać ten samochód w najbardziej użytecznym zakresie obrotów. Natomiast nie we wszystkich rajdach ta skrzynia była stosowana. Były rajdy szutrowe, gdzie Ford stosował wersję 6-biegową. Pomimo że dysponujące tym samochodem załogi wygrały w sumie 8 rund WRC, nigdy nie udało się firmie Ford z tym modelem Escorta wywalczyć pierwszego miejsca w klasyfikacji zespołowej. Natomiast w latach 1993-1996 Ford nie schodził z podium. Zawsze kończył sezon na drugim lub na trzecim miejscu. W rajdzie Polski ten samochód również napisał swoją historię. Wielokrotnie załogi startujące tym samochodem stawały na podium, a 2 razy w latach 1993 i 1994 rajd Polski wygrały belgijskie teamy dysponujące Fordem Escortem RS Cosworth. Natomiast możliwości, jakie miał Ford w udoskonaleniu tego modelu, zgodnie z przepisami grupy A, w roku 1996 chyba były już wykorzystane do maksimum i w roku 1997, gdy FIA wprowadziła nowe przepisy pozwalające na budowanie samochodów z oznaczeniem WRC, Ford od razu z tego skorzystał i wprowadził Forda Escorta WRC. Te samochody wizualnie nie różniły się bardzo od grupy A, ale nowe przepisy pozwalały na wiele technicznych zmian, które w grupie A nie były możliwe. Podstawową zmianą było to, że producent nie musiał posiadać w swojej ofercie cywilnego odpowiednika z napędem 4WD. Mógł produkować samochód z dowolnym napędem, a rajdowa wersja mogła mieć napęd na 4 koła. Wprowadzono większą możliwość modyfikacji silnika i jego mocowania. Wprowadzono sekwencyjne skrzynie biegów i większą dowolność w konstruowaniu zawieszenia, szczególnie jeśli chodzi o punkty mocowania. Samochody mogły też być szersze, limitem było 177 cm. Ford skrzętnie skorzystał z tych przepisów, wprowadzając Escorta WRC w 1997 roku. Model, który widzicie, to samochód z rajdu Indonezji 1997, bardzo egzotycznego rajdu, który tylko 2 razy był rundą WRC, w 1996 i w 1997 roku, i obie te rundy wygrali zawodnicy Forda. W 1997 roku, jak widać, tą załogą byli Carlos Sainz i Luis Moya.
Jak się już pewnie domyślacie, model jest sprzedawany przez wydawnictwa Hachette i Salvat. Samochód wyposażony w silnik, który był kolejną ewolucją słynnego już Coswortha YB. Pojemność 1993 cm3, aczkolwiek tu podobnie jak przy Escorcie RS Cosworth też są rozbieżności i niektóre źródła podają pojemność 1998 cm3. Turbodoładowany silnik miał moc ograniczoną przez regulaminową zwężkę do 300 koni mechanicznych. Skrzynia sześciobiegowa, sekwencyjna, masa samochodu 1230 kg. Mniej nie mogło być, bo to minimalna masa, jaką samochody WRC mogły mieć. Co ciekawe, Ford dla tego silnika podaje wartość momentu obrotowego około 600 Nm. Jest to bardzo dużo w porównaniu z innymi konstrukcjami WRC z tych lat. Praktycznie cała konkurencja Forda w swoich samochodach określała ten parametr na 500 Nm, 530 Nm, więc nie wiem, czy jest to prawdziwa wartość momentu obrotowego, czy tylko zabieg marketingowy firmy Ford. Fordem Escortem WRC niestety nie udało się ekipie Forda zwyciężyć w klasyfikacji zespołowej. W 1997 roku zajęli drugie miejsce, w 1998 dopiero czwarte miejsce, a przez 2 lata kariery tego samochodu na trasach WRC jedynie 2 razy załogi dysponujące tym samochodem gościły na najwyższym stopniu podium. I to spowodowało, że Ford postanowił zbudować od początku zupełnie nowy samochód WRC. Ta nowa konstrukcja Forda to oczywiście model Ford Focus WRC. Samochód, który zadebiutował w 1999 roku i w swojej pierwszej specyfikacji z niewielkimi zmianami był przez Forda w mistrzostwach świata używany do roku 2002. Ten model, który tutaj widzicie, to miniatura samochodu z roku 2000 z rajdu Akropolu. Model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Legendarna załoga Colin McRae, Nicky Grist. Wygrali oni Akropol w 2000 roku. Zresztą wygrywali go bodajże 3 lata z rzędu. To jeden z ulubionych rajdów Colina. Turbodoładowany silnik o pojemności 1988 cm3, niektóre źródła podają 1991 cm3, umieszczony poprzecznie, żeby poprawić rozkład masy tego samochodu. Wcześniejsze samochody czteronapędowe Forda miały silniki umieszczane wzdłużnie. I kierowcy bardzo chwalili ten model Forda za jego bardzo neutralny balans i łatwość prowadzenia. Sześciobiegowa skrzynia sekwencyjna, moc 300 koni. Moc oczywiście wymuszona przez zwężki, które były stosowane w samochodach WRC. Natomiast niektóre źródła podają, że ten samochód po kilku ulepszeniach w tej specyfikacji w roku 2001 i 2002 już miał około 315 koni mechanicznych. Samochód ważył, zależnie od tego, do jakiego rajdu był przygotowany, 1230-1260 kg. I była to bardzo udana konstrukcja Forda. W latach 1999-2002 załogi, które startowały tym samochodem, wygrały 11 rajdów WRC. Mnóstwo rajdów w Mistrzostwach Europy i w innych rajdowych seriach. Natomiast pech prześladował Forda i pomimo tak dobrego samochodu i naprawdę świetnych kierowców, jakich mieli w swoim teamie, nie udało się w tych latach wywalczyć mistrzostwa konstruktorów. W 1999 roku zajęli 4. miejsce, w latach 2000-2002 gościli na 2. miejscu podium. W Polsce ten samochód kojarzy się bardzo jednoznacznie, dlatego że przez kilka lat różnymi ewolucjami Focusa WRC startował Janusz Kulik.
sięgając po tytuły Mistrza Polski i osiągając świetne wyniki w Mistrzostwach Europy. A teraz inne modele Forda z lat 1987-2002, jakie są dostępne na rynku w skali 1.24. Jest to Ford Sierra RS Cosworth grupy A, produkowany przez firmę XO. Samochód z rajdu Finlandii z 1988 roku, załoga Stig Blomqvist, Meny Melander i bliźniaczy Ford Sierra RS Cosworth grupy A z tego samego rajdu, załogi Carlos Sainz i Luis Moya. Nie wiem, dlaczego firma XO na modele wybrała samochody z tego rajdu. Zajęli oni tam 5. i 6. miejsce, więc nie był to jakiś wielki sukces. Były rajdy, w których te Fordy przyjeżdżały na podium. Ford Escort RS Cosworth grupy A, model również produkowany przez firmę XO, z rajdu, co ciekawe, nie WRC, tylko z rajdu do Mistrzostw Europy, IPR 1995, załoga Patrick Snijers, Danny Kolebonder, oraz drugi model w barwach Bastos Fina z tego samego rajdu, załogi Mark Dues, Daniel Gratalu. Co ciekawe, żadna z tych załóg nie ukończyła tego rajdu. Patrick Snijers został wykluczony za bardzo nietypowy błąd, pominęli punkt kontroli czasu, natomiast Mark Dues miał problemy z silnikiem i nie dotarł do mety. I kolejny Ford Escort Cosworth grupy A, również produkowany przez firmę XO z rajdu Sanremo 1996, załoga Carlos Sainz, Luis Moya, zajęli oni drugie miejsce w tym rajdzie i jak to XO ma w swoim zwyczaju, bliźniaczy model z tego samego rajdu, załogi Bruno Thierry i Stéphane Prévost, zajęli oni trzecie miejsce w rajdzie Sanremo 1996. Tradycyjnie na koniec modele, których brakuje w skali 1.24. Ford Sierra XR 4x4 grupy A. Samochód, który sporadycznie startował w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Europy w latach 1988-1989. Raczej nieudana konstrukcja Forda. Myślę, że był to poligon eksperymentalny przed wprowadzeniem innych modeli 4WD. Ale jeden raz udało się tym samochodem wjechać na podium WRC. Dokonał tego Stig Blomqvist w rajdzie w Szwecji w 1988 roku, zajmując drugie miejsce. Ford Sierra Cosworth 4x4 grupy A. No i tu już jest absolutna legenda Forda. Samochód, który był bardzo popularny na Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Krajowych. Zadebiutował ten samochód w roku 1990 na rajdzie Portugalii jako samochód funkcyjny. Niestety w WRC nie wygrał nigdy żadnej rundy. 7 razy w latach 1991-1992 stawał na podium, ale pomimo braku wielkich sukcesów w innych skalach modelarskich jest to samochód bardzo, bardzo popularny. I Ford Focus WRC w specyfikacji z roku 1999. Również samochód, który w innych skalach bardzo często jest odwzorowywany. Różni się od samochodów z lat 2000-2002 charakterystycznym, bardziej odstającym tylnym spoilerem. Tym modelem Focusa 2 rajdy WRC wygrał Colin McRae. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie drugą częścią historii o Lancia WRC.